Witam Was, moi drodzy. W końcu wyszło słoneczko. Można troszeczkę pokorzystać, ponieważ długo go ostatnimi czasy nie było, a jak było, to było bardzo krótko albo gdzieś tam za chmurkami. Ale dzisiaj znowu mamy pełnię słońca, także jest fajnie, można korzystać. Moi drodzy, dzisiaj taki inny filmik, ponieważ kiedyś pokazywałem Wam to urządzenie, ten miernik, ogólnie praktycznie, że do wszystkiego miernik. I później tych mierników już nie było, ponieważ no, ta firma miała tam problemy i tak dalej, i tak dalej. W każdym bądź razie firma, która je produkuje, została przeniesiona do innego kraju na ten moment i mam dla Was dobrą wiadomość, że one znowu są dostępne. Ponieważ wtedy wielu z Was mnie jeszcze pytało, ich już później nie było i po prostu no, nie dało rady tego już kupić, także na ten moment te mierniki znów są, jest ich dostawa do tego sklepu. Ta pani chciała, żebym Wam to po prostu przekazał, że jest ta dostawa i one są dostępne już od ręki, po prostu są teraz produkowane w innym kraju, także fabryka została przeniesiona i znowu możemy z nich korzystać. Dzisiaj tak na szybko chciałem Wam tylko omówić jego funkcje, ponieważ to nie jest tylko i wyłącznie mierzenie jedzenia, mięsa, warzyw, owoców i tak dalej, tylko jego funkcje są dużo bardziej zaawansowane niż to się w większości wydaje. Oczywiście pomiar jedzenia jest tutaj takim jednym z kluczowych jego funkcji, na którą przeważnie wszyscy się decydują. Jednak, tak jak Wam mówiłem, tych funkcji jest dużo więcej, które tutaj są. A więc tak, jakie tutaj mamy funkcje? No pierwsza, tak jak mówiłem, to jest po prostu to jedzenie. Tu jest ekran dotykowy. Można też obsługiwać guzikami. Także tutaj macie wszelkiego rodzaju warzywa, owoce, które tutaj są, które można sobie zmierzyć. Ich zawartość azotanów i tak dalej. Czyli wtedy wiemy już, czy one były pędzone, czy nie były pędzone. Na różnej chemii i tak dalej, także to jest taka pierwsza jego opcja. Jak widzicie, tutaj tego jest naprawdę bardzo dużo, z czego można wybierać. Także o, nawet mamy normę dla dziecka, później mamy mięso Ghost i EU, ryby, owoce morza i tak dalej, i tak dalej. To są te jego pierwsze takie funkcje, które tutaj ma. Później mamy na przykład mierzenie wody. To jest też bardzo fajna funkcja. Wtedy oczywiście, no ja teraz tutaj nie mam wody do tego, ale tutaj widzicie, można sobie zanurzyć sondę w wodzie i zrobić sobie pomiar. Wtedy Wam pokażę również, jaka jest jakość wody waszej, którą na przykład pijecie. Następnie mamy promieniowanie. Także tutaj mamy też w budynku, ponieważ tutaj teraz jestem w budynku. Także nie mam tutaj jakiejś wielkiej tragedii. Także jest to nawet w miarę spoko. Tym bardziej, że siedzę centralnie przy samej elektronice, która tutaj jest. A tak jak Wam mówiłem, no panele fotowoltaiczne nie są takie tragiczne, ponieważ no, sami widzicie, jest tu wszystko na zielono w tym, także no tutaj nie ma aż tak źle z tymi panelami, pomimo że tutaj idzie zasilanie do całego domu prosto z tego. I teraz słońce świeci pełną parą, więc tutaj też sporo ładuje, także jest to spoko. Później mamy na zewnątrz, czyli tutaj teraz są normy już ustalone na zewnątrz, czyli może byśmy sobie wyszli na zewnątrz, tylko nie wiem, czy ten ekran będzie widać, jak wyjdziemy sobie teraz na zewnątrz, bo tam jest dość jasno i może być troszeczkę ciężko. No właśnie, tego się obawiałem, że tutaj na zewnątrz nic nie będzie widać za bardzo. Spróbuję znaleźć troszeczkę cienia. O, tu jest troszeczkę cienia. Także tutaj no, na zewnątrz też mamy to spoko. Ona mi się przełączyło na urządzenie. Dobra, tu było na zewnątrz. Ok, także na zewnątrz mamy ok. Później mamy funkcję jeszcze urządzenia RTV i AGD. Czyli jak możemy go gdzieś tutaj do jakiegoś urządzenia. O, tutaj mam na przykład kamerę. Spróbujemy pod kamerę go podłączyć. Szkoda, że to słabo widać. Ale no, przy kamerze mamy jak najbardziej przekroczone. Widzicie? Górny balek jest na czerwono. Szkoda, że to słabo widać. Dużo słońca, ale no chyba widzicie, że jest przekroczony na czerwono. Także to tutaj już mi pokazuje, że jest to przekroczone.
troszeczkę odeszłem sobie w drugą stronę, ponieważ no tutaj też jest kamera, ale weszłem do środka, ponieważ ona jest centralnie tutaj zaraz za moimi plecami u góry. I jak widzicie, no tu mi zaraz obraz znika, także no, bo jest za jasno na zewnątrz, także tą kamerę też tutaj jak najbardziej łapię i też jest po prostu przy niej przekroczone, niestety. Później mamy ogólny taki pole, które tutaj jest, czyli mamy, oczywiście zawsze mierzy magnetyczne i elektryczne pole, także tutaj w tym miejscu no jest już to niby przekroczone tutaj, no bo już jest sporo, to już jest 800, no na 915 teraz podbija, także jest już tego sporo tutaj w tym wszystkim, także to tutaj jak widzicie są takie różne ogólnikowe. No, w budynku teraz też, bo stoję tutaj blisko tego, więc też jest po prostu tutaj przekroczone. Na zewnątrz, no ale na zewnątrz nie stoimy. Urządzenia RTV też, wszystko to tutaj mamy. Także to jest kolejna jego taka funkcja, którą tutaj można sobie wykorzystać. No i została nam jeszcze ostatnia, ta bardzo popularna funkcja. To jest właśnie poziom promieniowania, ponieważ z każdej strony zawsze się nas straszy, że może coś tam, wiecie, coś być, coś polecieć. Bardzo często wtedy w tym danym okresie mi pisaliście, że coś tamtego, coś się mogło już wydarzyć, żebym zmierzył, to wam mierzyłem. Po prostu ja nie wierzę zawsze takim różnym powiedzeniom, które mówią, że tam już coś tego, wiecie, i straszą was. O tym wam robiłem już filmy. I warto mieć po prostu coś takiego w domu, samemu, przy sobie. I kiedy ktoś ci powie, a tamtego coś poszło, nie możesz wyjść na zewnątrz, ponieważ bardzo często się nas specjalnie straszy, żebyśmy nie wychodzili na zewnątrz, żebyśmy słońca sobie nie mogli złapać. O to głównie chodzi, żebyśmy siedzieli po prostu w 4 ścianach i się nie ruszali najlepiej jeszcze, to się później puszcza takie farmazony, że coś tam już poszło, coś tamtego, straszą, nie wychodźcie. A ja wychodzę sobie na zewnątrz z moim miernikiem, patrzę i wszystko jest ok, nic się nie zmienia. Ponieważ tyle, ile tutaj jest, to jest normalne takie promieniowanie, które zawsze jest od ziemi, od słońca i tak dalej. To jest normalna ilość. Ale pokażę wam zaraz jeszcze, że rzeczywiście to działa i że to może przekroczyć tego. To za chwileczkę, bo jeszcze chciałem wam powiedzieć, tu jest tuba, która jest w środku. To jest tuba, która jest używana w geigometrach. I moi drodzy, ponieważ niektórzy z was kupowali specjalne geigometry, to jest wyrzucanie pieniędzy w błoto, ponieważ zwykły geigometr kosztuje gdzieś około 1600 zł z taką tubą, która tutaj jest w środku, identyczna, może nawet i ponad, bo one już też zdążyły zdrożeć w międzyczasie, ponieważ no market lubi łapać takie coś, rynek, i jak widzi, że jest zapotrzebowanie, to ceny idą w górę, to tak zawsze już było. Więc pewnie już też i poszły w góry. Mianowicie tu jest tuba w środku, taka sama, która jest w geigometrach za 1600 zł. I po co płacić 1600 zł za geigometr, jak można sobie od razu kupić taki miernik i można mieć dużo więcej funkcji w tym wszystkim dodatkowych, jak ta sama identyczna tuba, która mierzy tutaj promieniowanie, jest w geigometrach za 1600 zł. Także to jest całkowicie bezsens kupowania tego, jak można po prostu mieć urządzenie, które od razu ma dużo więcej funkcji, jest jeszcze przede wszystkim tańsze, żeby było śmieszniej. Także pokażę wam jeszcze teraz, jak to wygląda i rzeczywiście kiedy działa, kiedy jest promieniowanie. Dobra, to wam już kiedyś pokazywałem, bo jeszcze go nie wyrzuciłem, bo mi się właśnie przydaje do takich testów różnych. To jest właśnie taki podrobiony, ponieważ kiedyś się to sprzedawało, takie były bardzo modne, że to miały być tam promienniki i tak dalej. I on był podrobiony, to nie jest ten oryginalny i one były niestety, ale radioaktywne. I patrzcie, co się dzieje. Ja go przykładam. Pyk, pyk i już jest na czerwono. O, niebezpieczny poziom promieniowania. Widzicie to? Także ta tuba działa jak najbardziej tutaj z promieniowaniem. I jeżeli byście wyszli na zewnątrz i zobaczyli coś takiego, to już wtedy absolutnie nie wychodzimy na zewnątrz. On już wtedy nawet zaczyna już piszczeć. Już się włączył alarm, że po prostu tutaj mamy promieniowanie na zewnątrz i już wtedy nie wolno wam wychodzić. A co zrobić, to wam kiedyś taki poradnik napisałem, jak przetrwać atak N. On jest w opisie, już nawet jest w audiobooku zrobiony.
to właśnie na takie sytuacje był ten poradnik zrobiony. Kiedy byście wyszli z tym miernikiem na zewnątrz i nagle zobaczycie coś takiego, to znaczy, że coś jest bardzo nie okej w tym momencie. Także cofniemy się od niego troszeczkę. Tak, i już tu powinno teraz spadać. O, już spadło. I już jest wszystko ok, widzicie? Także ten geigometr jak najbardziej tutaj działa, ponieważ łapie to bez problemu. No i kiedyś właśnie takie dziadostwo ktoś podrobił, sprzedawał i po prostu one były radioaktywne. Także zbliżamy sobie jeszcze raz. Patrzcie, jak pięknie leci do góry. O, już mamy na żółto i zaraz będzie czerwono, ponieważ on to bada powolutku. To jest typowe dla geigometra, że on tak nie działa od razu, tylko ta tuba to powoli analizuje. Także na zewnątrz nie tylko, że wyjdziecie sekundę, zobaczycie, tylko postójcie te 30 sekund i wtedy zobaczycie. Tylko też tu tak mam na sznurku zawieszony. O. I leci sobie do góry, także on się tutaj troszkę huśta za tym i już jest na czerwono. O. Widzicie? Także geigometr działa jak najbardziej tutaj w tym idealnie. Tak, moi drodzy, dobrze. To macie pokazane, jak to wszystko tutaj działa. Obsługa tego jest naprawdę bardzo prosta, bo mamy i ekran dotykowy, tylko już mam trochę zimne palce tutaj. I mamy też jak najbardziej wszystkie inne opcje, także można go wyłączyć. Także moi drodzy, jak widzicie, wielofunkcyjny miernik, on znów jest dostępny, z czego się bardzo w sumie cieszę, że jest dostępny, ponieważ one są naprawdę dobre i tym bardziej jak wielu ludzi kupowało geigometry i dalej kupuje geigometry, to po co przepłacać, skoro to jest dużo tańsze. A takie urządzenie, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach nie jest głupim pomysłem, ponieważ możemy sobie i sprawdzać nasze jedzenie, możemy sobie sprawdzać wodę, możemy sobie sprawdzać promieniowanie elektryczne, magnetyczne i tak dalej. No i przede wszystkim właśnie mamy to promieniowanie, które tutaj jeszcze też sobie możemy zmierzyć, kiedy ktoś cię zacznie straszyć i nie wychodź na zewnątrz, bo... No i wtedy ty wychodzisz na zewnątrz, cyk i o! Albo jest gitara, albo będzie czerwone i wtedy będzie nie gitara. Także moi drodzy, ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. W opisie macie link do tego urządzenia, jakby ktoś był nim ciągle zainteresowany jeszcze, czy chciał go kupić wtedy, a już po prostu nie zdążył, to możecie teraz sobie z niego skorzystać. Tam macie jeszcze nasz kod rabatowy, za to możecie go kupić jeszcze taniej. Numer telefonu też macie w opisie. No i ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Chociaż tak patrzę właśnie, możemy sobie wodę jeszcze sprawdzić, bo tutaj mam wodę deszczówkę, taką ze śniegu. Moment. Dobra, mamy naszą wodę, deszczówkę, jeszcze troszeczkę zamarznięta, ale to nie szkodzi. Sprawdzimy sobie z takich po prostu śniegów, nie śniegów. Ona powinna w miarę ok wyjść. Momencik, włączymy sobie wodę, kalibracja, sonda nie powinna się znajdować w wodzie. Dobrze, teraz co tu mamy? Zanurz sondę w wodzie i wciśnij. Ok, dobra, no to zanurzamy sondę w wodzie. Się wysłowić nie mogę. Pomiar. To mierzymy. Coś tam nawet widać dla was, widzę. Woda miękka. Czekajcie, wyciągniemy i zobaczymy w ciemnym, co to pokazuje, żebyście widzieli. Woda miękka, 0 ppm, moi drodzy, czyli woda idealna i to deszczówka. Ale wiecie co, sprawdzimy sobie jeszcze azotany tutaj z tym. Momencik. Sobie przejdziemy na jedzenie. Tylko trzeba to obetrzeć, tą sondę z tego, ponieważ będzie robić kalibrację. Poszukam tutaj czegoś ogólnego. Takiego, może normę dla dzieci weźmiemy sobie. O, to będzie dobre, bo norma do dziecka jest taka uniwersalna. Sprawdzimy jeszcze sobie azotany tutaj w tym. Dobra, włączamy. Kalibracja. Sonda nie powinna się znajdować. Dobra, nie znajduje się. Jakieś kalibrował. Umieszczamy sondę w wodzie. Żebym nie utopił całego miernika. I czekaj, pomiar w trakcie. Jeszcze azotany. Dobra, i co tutaj mamy? Mniej niż 10 azotanów. Także wodę można też pod kątem azotanów sobie sprawdzać.
I wiecie, kiedy to jest przydatne? To ja wam powiem, kiedy to jest przydatne. Jak macie wodę ze studni i macie na przykład wokół rolników, to wtedy właśnie ta opcja jest idealna, ponieważ można sobie sprawdzić, czy czasem nawóz, który na ich pola jest sypany, nie przechodzi nam do wody. Tak, moi drodzy, to jest też taka opcja. Także deszczówka jest jak najbardziej w normie, nie ma azotanów i jest bardzo miękka. Także wszystko macie w opisie. Ja wam życzę wszystkim miłego dzionka. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej!